Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Zasiałeś ziarno i zbierasz plony. Pewnego dnia na podwórku przed wiejską chałupą biło się dwóch chłopców. A ty masz. Bili się. Całe podwórko, a na nim zwierzęta domowe przystanęli w bezruchu. Kury, koguty, kaczki zamilkły. A ci się bili. A masz. Mama wyjrzała z domu i rzekła: chłopcy, co wy robicie? Dlaczego się bijecie? Ale chłopcy w ogóle jakby jej nie słyszeli, więc dobiegła do nich i rozdzieliła bliźniaków. O, jeszcze się szamotali. Zaraz ci pokażę, zaraz ci dam. Mama ledwo ich utrzymała, ale była rosłą kobietą, więc dała rady. I mówi do nich: słuchajcie, przygotowałam wam budyń ze śliwkami suszonymi. Chodźcie, do chaty zjecie. Przyszedł czas na podwieczorek przecież, a wy się bijecie. O co poszło? Powiecie mi po podwieczorku. Chłopcy poszli za mamą. Nie wiedzieli, czy im się ma prawo nie dostać. Więc jeden na drugiego patrzył, ale widać było, że złość w nich kipi. Ale cóż, podwieczorek był taki smakowity, smaczny. To trochę miny im się zmieniły. Zjedli szybko podwieczorek i z minami nietęgimi czekali. Właściwie czekali na karę. No bo wiadomo, bili się. Mama spojrzała na jednego i drugiego i zaczęła śpiewać. Nuciła. Śpiewała. Jeden z chłopców, gdy skończyła śpiewać, zapytał: mamo, nigdy nie słyszałem takiej piosenki od ciebie. O czym nuciłaś? O czym śpiewałaś? Jakieś takie słowa zupełnie w innym języku niż my go znamy. Śpiewałam o miłości do was. Miałam dużo emocji, jak zobaczyłam, że się bijecie. Nawet przez moment myślałam, że was skarcę. Nawet myślałam, że w tyłek wam dam klapa za to, jak się zachowujecie. Ale rozbroiło mnie... Co, mamo? No, rozbroiło mnie to, żeście tak szli za mną potulnie i nawet miało prawo być widać w strachu. Więc pomyślałam, może i ja rozbroję swoje napięcie. Może i ja przestanę was karać, a wyjaśnię, wytłumaczę. I by to było możliwe, zaczęłam nucić. We mnie taka pieśń była od kiedyś. Zaczęłam nucić tą piosenkę, żeby przywrócić miłość we mnie zamiast gniewu, złości i nienawiści na wasze zachowanie. I miłość wróciła do mnie. I teraz zapytam was, dlaczego? Dlaczego żeście się bili na podwórku? Jan spojrzał na Filipa i rzekł: Mamo, Filip powiedział,
że jak skończy pisać pamiętnik w tym zeszycie, to pozwoli mi go przeczytać. Skończył i nie pozwolił. No to wkurzyłem się, zdenerwowałem, bo słowa nie dotrzymał i mu nalałem. No tak, mamo, odrzekł Filip. Kiedy zakładałem ten zeszyt, żeby pisać w nim pamiętnik, miałem nadzieję, że wszystko, co w nim napiszę, będzie takie, że będzie mógł mój brat przeczytać. Ale jak skończyłem pisać, to się okazało, że tam były takie sprawy bardzo osobiste, nawet intymne. Pokłóciłem się z kaczką i wszystko tam opisałem, a przecież on nie wierzy w to, że można z kaczką rozmawiać. Więc wstydziłem się. No widzisz, powiedział brat, złamałeś dane słowo. No tak, ale czy to był powód, żeby mnie zbić? Zobacz, jakie mam sine pod okiem. No tak, wiadomo, uderzyłem cię, rzekł brat. No, czy było warto? A mama na to powiedziała, no widzisz, może się coś zmienić w życiu. Zawsze trzeba zadać pytanie, dlaczego teraz jest inaczej? Dlaczego zmieniłeś zdanie? Gdybyś się dowiedział, może i ty byś odstąpił od tego, by chcieć przeczytać to, co on napisał w tym pamiętniku. A tak uczepiłeś się, jak rzep psiego ogona, że dał ci słowo, to musi go dotrzymać. A przecież zawsze trzeba zapytać. No słusznie mówisz, powiedział syn. Słusznie, mamo. Rzeczywiście, na przyszłość się zmienię. Obaj zrozumieli to, co trzeba było zrozumieć, że zawsze, gdy ktoś zmieni zdanie, trzeba zapytać dlaczego. I tak się skończyła ta historia. Ale każdy z nich, gdy dorósł i założył rodzinę, uczył tego samego. Miłości, reakcji na coś, na kogoś, na jego zachowanie, gdy miłość w danym momencie przewodzi. I z pokolenia na pokolenie powtarzali: śpiewaj pieśń o miłości do tej osoby, do której chcesz coś powiedzieć, ale masz złość, nienawiść czy brak chęci nawet rozmowy, bo ta pieśń rozbraja napięcia. Emocje odchodzą, miłość wraca i krok po kroku stajesz się miłością. I tak mijało wiele, wiele lat, wiele pokoleń tego samego rodu, aż pewnego dnia urodziła się dziewczynka, która w każdym swoim zachowaniu emanowała miłością. Nawet nazwano ją Milusia, bo wszystko widziała na różowo, do wszystkich mówiła z miłością w miłości, a babcia jej kiedyś na ucho jej powiedziała: słuchaj, wygląda na to, że jesteś ostatnią w naszym rodzie, bo jesteś najprawdziwszą miłością. W każdym rodzie tyle razy przychodzimy na świat, do życia, na ziemię czy do Boga, aż staniemy się miłością.
Babciu, pewno tak jest, rzekła dziewczyna i ucałowała babcię i pomyślała przez chwilę. No może tak jest rzeczywiście, jak babcia mówi. Ale właściwie to ja od samego urodzenia byłam też miłością. Ale może tak jest. Pewno tak jest, jak babcia mówi, bo babcia jest seniorem rodu i jest z nas wszystkich najmądrzejsza. Tyle bajka i mam nadzieję, że jesteście ostatni w swoim rodzie, będąc prawdziwą, najprawdziwszą miłością. Dziękuję.